Szanowni Państwo, niekiedy domowe majsterkowanie zamienia się w rodzinne hobby. Tak jest czasem w naszym przypadku, ale również u Tomka z kanału SWG Stolarnia w garażu. Na którym co jakiś czas gościnnie pojawia się jego żona, Dlatego bierzemy udział w wyzwaniu. którego tematem jest wykonanie z drugą połówką prezentu na Dzień Matki. Nasza propozycja to taca ozdobiona techniką dekupażu. Tacę przygotowuję z pozostałości jesionowego progu. Tnę fragment na pół, sklejam i zostawiam do wyschnięcia. Próg z wierzchu był gładki, jednak spód pozostawiał wiele do życzenia, dlatego musiałem wyszlifować go szlifierką mimośrodową. Następnie wyfrezowałem brzegi, na wierzchu bardziej zaokrągliłem, od spodu słabiej. Teraz na środku chciałem wykonać zagłębienie, w którym będzie umieszczać się przenoszone rzeczy. W tym celu postanowiłem użyć frezarki. Zatem nadarzyła się okazja, by sprawdzić moc nowego narzędzia. Przygotowałem specjalną przystawkę do frezarki, aby równo zbierać materiał. Byłem jednak przygotowany, że będę musiał sięgnąć po mocniejszy sprzęt. Jednak ta drobna akumulatorowa frezarka poradziła sobie w 2 przebiegach z zebraniem materiału na głębokość około 3 mm. Tak wstępnie przygotowaną tacę przekazałem żonie do ozdobienia. Mój mąż przekazał mi tacę, a ja teraz doszlifowuję papierem ściernym małe niedoskonałości. Następnie maluję tacę pastą Gesso. Dzięki temu farba będzie miała lepszą przyczepność i ładniej pokryje drewno. Po wyschnięciu jednej strony przewracam tacę na spód. Nakładam primer a po jego wysuszeniu warstwę białej farby akrylowej za pomocą kawałka gąbeczki. Po jej wyschnięciu zabezpieczam całość lakierem. Spód tacy jest gotowy. Po wyschnięciu lakieru odwracam tacę i przygotowuję jej wierzch w ten sam sposób. Maluję białą farbą oraz zabezpieczam lakierem. Po dokładnym wysuszeniu nadchodzi pora na papier ryżowy. Wyrywam interesujący mnie wzór oraz rozmieszczam drobniejsze fragmenty papieru po całej tacy. Najpierw maluję podłoże klejem matowym, następnie przykładam i wygładzam palcami wzór. Na wierzch znowu nakładam klej. Po wysuszeniu kleju z brzegów tacy usuwam nadmiar papieru ryżowego za pomocą papieru ściernego.
Ważne jest, aby nie ścierać do góry, ponieważ można zedrzeć papier. Nakładam lakier matowy i kolejny raz suszę. Następnie mieszam farbę wikołaczkami, aby uzyskać kolory podobne do tła znajdującego się na papierze ryżowym. Zdecydowałam się na przydymione odcienie zielonego, beżowego i różu. Teraz nakładam farby na tacę, starając się wtopić papier ryżowy. Robię to na dwa sposoby: szpachelką lub wykałaczką. Następnie rozblendowuję kolor gąbeczką lub pędzlem gąbkowym. Brzegi wewnątrz tacy maluję cienkim pędzelkiem. Chciałam zachować białą ramkę, więc zabezpieczyłam fragmenty, których nie chciałam pomalować taśmą malarską. Na koniec uznałam, że tło wyszło mi nieco zbyt ciemne. Dlatego wokół kwiatowego wzoru nałożyłam nieco białej farby dla rozjaśnienia. Następnie zdejmuję taśmę malarską i delikatnie poprawiam brzegi tacy, tam gdzie spłynęła kolorowa farba. Po wyschnięciu całości zabezpieczam tacę lakierem. Pozostało już tylko zamocować uchwyty. W tym celu planowaliśmy użyć okucia meblowe, które mieliśmy w domu. Ponieważ było kilka kandydatów, to z ostatecznym wyborem wstrzymaliśmy się do końca ozdabiania, tak aby jak najlepiej dopasować uchwyty do tacy. I to właśnie dlatego dopiero teraz nawiercam otwory pod śruby i przykręcam wybrane uchwyty. Na koniec jeszcze drobiazg. Podkładki antypoślizgowe na spód tacy. Gotowa taca prezentuje się następująco. Sprawdźcie teraz, jaki prezent na Dzień Matki przygotowała Basia z Tomkiem. Serdecznie zapraszamy na kanał SWG Stolarnia w Garażu. I nie zapomnijcie zasubskrybować ich kanału. Basiu, Tomku, dzięki za wspólne wyzwanie. trzymajcie się ciepło i zdrowo.